Szanowni Państwo, zacznijmy dziś od cytatu. Los szachownicą dni i nocy włada, gdzie w partii rola pionków nam przypada, które się wodzi, zbiera i ubija i znów kolejno w pudełku układa. W prezentowanym dzisiaj wydawnictwie o wybitnych walorach artystycznych i edytorskich spotkały się dwie wielkie, a odległe w czasie i przestrzeni osobowości. Prezentujemy pięknie wydaną książkę Rubaiyat of Omar Khayyam, czyli Rubayaty Omara Khayyama, z brawurowymi ilustracjami Artura Szyka. Omar Khayyam był wybitnym perskim poetą, astronomem, matematykiem i filozofem, a z osobowości sceptykiem i wolnomyślicielem o rozległej wiedzy. Prace naukowe pisał w języku arabskim, a w języku perskim swe słynne rubajaty oraz eseje. Z zachowanej części jego dorobku literackiego to rubajaty są dziś najbardziej rozpoznawalne. Do obiegu literatury światowej weszły dzięki tłumaczeniom Edwarda Fitzgeralda. Rubajaty to perska forma poetycka oznaczająca utwory składające się z 4 wersów zbliżone do epigramatu o treści refleksyjno-filozoficznej. Gatunek ten ukształtował się na przełomie XI i XII wieku. Do tych kunsztownych literacko-intelektualnie wierszy ilustracje przygotował Artur Szyk, polski malarz, grafik, ilustrator i karykaturzysta żydowskiego pochodzenia. Rysował od dziecka i kształcił się w tym kierunku. Od początku w swej twórczości potrafił też celnie ujmować współczesne konflikty świata w kunsztownej formie graficznej, której źródła doszukuje się w późno-średniowiecznej sztuce iluminowanych rękopisów i miniatur. Jego prace miały często charakter bardzo wyrazistego przekazu ideologicznego. W tej typowej dla siebie estetyce tworzył od lat 30. karykatury Hitlera i nazistowskich dygnitarzy. Po wybuchu II wojny światowej jego zdolność do tworzenia propagandowego rysunku została doceniona przez aliantów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, dokąd przeniósł się z Londynu i stworzył swe najwybitniejsze dzieła, które kształtowały emocje amerykańskiego społeczeństwa i mobilizowało je do wysiłku wojennego. Tworzył karykatury, plakaty i inne tego typu przekazy. Dało mu to wielką sławę, a Eleanor Roosevelt nazwała go nawet jednoosobową armią. Ale też był autorem bardzo licznych innych interesujących prac ilustratorskich. Na przykład cyklu 38 prac o wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych pod tytułem Waszyngton i jego czasy. Kładł on w tym cyklu nacisk na związki Polaków z historią Stanów Zjednoczonych. Poza tym zilustrował Statut Kaliski, polski dokument z połowy XIII wieku, gwarantujący ludności żydowskiej swobodę wyznaniową i gospodarczą. Następnie Haggadę, tekst o wyjściu Izraelitów z niewoli egipskiej. Otrzymał też zamówienie na ilustrację do Karty Ligi Narodów. Po wojnie Amerykanie dość szybko zapomnieli o jego sztuce, zwłaszcza że niektóre jego antyrasistowskie rysunki nie pasowały do optymizmu, jaki zapanował w USA po wygranej wojnie. Zatem zakończmy tę opowieść adekwatnym do niej cytatem z Rubajatów. Niejedną na naukach strawiłem godzinę, niejedną miałem radość, iż z nauki słynę. A oto jest, posłuchaj, treść zdobytej wiedzy. Z prochu wziąłem początek i jak proch przeminę. Prześwietne wydawnictwo, bardzo dobrze zachowana książka. Niestety ozdobne etui, w którym ją umieszczono, w gorszym stanie. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów Orient, Afryka, Ameryki, edycje znanych ilustratorów oraz propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.